Witam Cię na kanale Fanka Thermomixa i zapraszam do unboxingu naszej nowości, czyli spiralizera. Przekonasz się, do czego służy, co można za pomocą tego spiralizera przygotować, ale zanim zaczniemy, bardzo Cię proszę o łapkę w górę oraz subskrypcję kanału. Spiralizer obecnie nie jest jeszcze dostępny w sprzedaży, ale w tym miesiącu możesz go zdobyć za polecenie nowego klienta, bo jest w naszym katalogu prezentów. Jego wartość to 210 zł. Czy będzie w kolejnych miesiącach za polecenie? Tego nie wiem, ale już wkrótce na pewno będzie w sprzedaży. No to co? Otwieramy! W środku znajdziesz krótką instrukcję obsługi. Jest tutaj również kod QR, który przekieruje Cię do filmików zapoznających ze spiralizerem. Następnie pierwszy element spiralizera, drugie ostrze spiralizera oraz popychacz. Teraz pokażę Ci, które elementy spiralizera możesz mieć w zmywarce. Są to elementy, które nie posiadają ostrzy. Te elementy, czyli mamy taką dokładkę, którą będziemy łączyć z nakładką krojącą. Tutaj jest element, w którym mocujemy odpowiednie ostrze, ponieważ spiralizer umożliwia nam przygotowanie zarówno takich spiralek, jak na przykład makaron do spaghetti z warzyw, jak również tagliatelle, czy też takiego zakręconego ziemniaka. Tutaj jest element, który nam napędza całą naszą spiralizę oraz dopychacz, popychacz. Zapewne zastanawiasz się, do czego służy spiralizer. Dzięki niemu przygotujesz warzywny makaron typu spaghetti, czy też tagliatelle. Ale hitem jest również zakręcony ziemniak, który kosztuje krocie, a jego przygotowanie dzięki spiralizerowi to będzie kilkadziesiąt groszy. Dokładnie z jakich elementów się składa? Tutaj jest taka wkładka, którą będziemy łączyć z nakładką krojącą. Mamy też element, w którym mocujemy ostrze. Ostrza są dwa, bo jak już wiesz, będą dwa kształty. Tutaj mamy taką zębatkę, która będzie nam napędzała odpowiednie ostrze oraz popychacz do warzyw. Jeśli chodzi o ostrza, mamy je dwa. Ostrze numer 1. Za pomocą niego przygotujesz na przykład z cukinii makaron à la tagliatelle, czy właśnie zakręconego ziemniaka. Zielone ostrze numer 2. Z jego pomocą przygotujesz makaron à la spaghetti z przeróżnych warzyw. Pamiętaj, że aby skorzystać ze spiralizera, wymagana jest nakładka krojąca. A spiralizer i nakładka krojąca jest dedykowana do Thermomixa TM6 oraz TM5. Aby ułatwić Ci użytkowanie, większość elementów umyjesz w zmywarce. Zapamiętaj, że jedynie elementy z ostrzami, czyli numer 1 oraz numer 2, nie nadają się do mycia w zmywarce. Je trzeba umyć ręcznie, na przykład przy pomocy szczotki. Pozostałe elementy możesz bezpiecznie włożyć do zmywarki, natomiast moje doświadczenie jest takie, że wystarczy je opłukać pod letnią wodą i tak naprawdę jest to szybsza opcja. Teraz krok po kroku pokażę Ci, jak złożyć spiralizer oraz połączyć go z nakładką krojącą. W zależności jaki chcesz otrzymać kształt, wybierz ostrze numer 1 bądź numer 2. Mamy tutaj uchwyt do ostrza. Ja wybiorę ostrze zielone numer 2. Muszę teraz dołożyć zębatkę, czyli ten element. Następnie zamykam całość. Trzeba docisnąć, aż będzie takie kliknięcie. Następnie ten element umieszczamy w tej części, którą będziemy łączyć z nakładką krojącą. Wystarczy go wsunąć. Również czekamy na kliknięcie. Teraz połączymy spiralizer z nakładką krojącą. Aby całość mogła zostać wprawiona w ruch, pamiętaj, aby najpierw nałożyć trzpień pomiędzy ostrza noży. Na trzpień nałożymy pojemnik od nakładki krojącej.
pokrywę nakładki krojącej połączymy ze spiralizerem. Pamiętaj, że we spiralizerze mamy tutaj takie dwa wystające elementy i one muszą się znaleźć w wejściu w nakładce krojącej tylko pod spodem. Spiralizer wraz z nakładką krojącą jest już gotowy do działania. Warto zwrócić uwagę, że do spiralizera jest inny popychacz, ponieważ on tutaj pod spodem ma takie wypustki, które należy wbić w warzywo. Dzięki temu to warzywo zostaje ustabilizowane i otrzymamy idealny kształt tagliatelle czy też spaghetti. Aby warzywo uzyskało idealny kształt, taki na jakim nam zależy, zwróć uwagę, aby jego średnica wynosiła maksimum 5 cm, a długość minimum 10. Natomiast w związku z tym, że w tym momencie jeszcze nie mamy w sprzedaży tego spiralizera, to nie jest jeszcze dostępny dedykowany tryb. Gdy tylko się pojawi w sprzedaży, ten tryb będzie również widoczny na Twoim ekranie Thermomixa, ale jak sobie poradzić, nie mając tego trybu? Jest to bardzo łatwe. Wystarczy, że na ekranie głównym ustawisz obroty 4. My będziemy tylko przekręcać na 4, dociskać popychaczem dane warzywo. Jeśli jesteś ciekawa, bądź jesteś ciekawy, jakie możemy kształty uzyskać dzięki spiralizerowi, to zapraszam do oglądania kolejnego filmu.